Witajcie, z tej strony Pongu, ja dzisiaj mam dla was odcinek dotyczący historii Pop Go'sa. Postaram się powiedzieć, ile można na temat fabuły w tej grze. Zapraszam do oglądania. Pierwszy w temacie byłby tutaj purpurowy, Simon Fitzgerald, brat Jeremiego. Historia zaczyna się w listopadzie 1968 roku, kiedy obaj się rodzą. To bliźniaki. Myk polega jednak na tym, że jeden z nich prowadzi normalne życie jako nastolatek, drugi z nich zaczyna mordować dzieci. Dlaczego? Cóż, zbierał krew, dużo krwi. Z tego co nam mówi jeden phone call, zamordował około 20 dzieci, co raczej zgadza się z tym co my wiemy. Minigry pokazują nam do 16 ofiar. Dlaczego tego dokonał? Cóż, na moje to zastanawiam się, czy może nie był chory, nie potrzebował krwi, nie zabierał dzieciom tego, czego nie mógł mu zapewnić żaden szpital. Myk polega na tym, że później twórca wspomniał, że purpurowy nie był na nic chory. Stwierdził też, że w pewien sposób purpurowy szukał jakiejś odpowiedzi na długowieczność. W skrócie okazał się jakimś szalonym doktorkiem mordującym dla eksperymentów, eksperymentował na tej krwi, nastolatkiem, który znalazł sobie jakiś zryty sens życia. Ogólnie tak też ciężko stwierdzić, kiedy zabił ostatnie ofiary, dzieci z Save Them. Ja osobiście na tą chwilę zakładam, że zrobił to przed FNAF 2. Miało tutaj później miejsce The Bite of 87. Jeremy został ugryziony, stracił płat czołowy. Cóż, żeby stracić płat czołowy i przeżyć, to trzeba ogromnej ilości szczęścia. No i oczywiście opieki medycznej. Jeremy potrzebował sporo krwi, a Simon akurat miał dosyć duży zapas. Właśnie, ja wychodzę z założenia, że Simon nikogo nie zabił, żeby pomóc swojemu bratu. Nie, ponieważ kiedy ugryzienie nastąpiło, Simon zdążył już zabić ostatni zestaw ofiar. Te animatroniki zdążyły już zostać nawiedzone i dlatego też ugryzły. Ogólnie, bądź co bądź, animatroniki mogłyby ugryźć z powodu systemu rozpoznawania twarzy i nigdy nie być nawiedzone. Co więcej, Simon i Jeremy to bliźniaki, czyli Jeremy został rozpoznawany przez systemy animatroników jako Simon, jego brat, morderca, a dopiero wtedy, gdy ten był w szpitalu, Simon zabił dzieci. Ale cóż, z tej dwójki ja osobiście wolę opcję, że Simon zabił wcześniej. Dlatego, że bądź co bądź miał tą krew przygotowaną wcześniej. Jeżeli jego brat został ugryziony, nie potrzebował zabijać dodatkowych dzieci, bo miał już gotową krew z kilkunastu poprzednich ofiar. Może potrzebował jej więcej, może coś, ale zauważcie też, że w miejscu tych ofiar jakoś nie wygląda na zdesperowanego brata, który zabija, żeby ratować bliską osobę. Dla mnie zabił nie wiedząc jeszcze o ugryzieniu. Jeszcze nie miało miejsca. Tak więc, jak się dowiadujemy dalej, Jeremy powoli dochodził do siebie, podczas gdy jego rodzina przeniosła się z Ameryki do Anglii. Zostawili za sobą mordercę, Simona, możliwe, że od niego uciekli, możliwe, że czegoś się dowiedzieli, albo po prostu uciekali od pizzerii Freddy'ego, no i od szumu, który wytworzył się wokół tego ugryzienia. Bądź co bądź, animatronik prawie zabijający człowieka, eksperymentalne leczenie, etc. Było o tym głośno w wiadomościach i mogli po prostu chcieć uciec od tych. Poza tym Jeremy zmienił imię na Fritz, ale nie Fritz Smith, tylko Fritz Glade. Jest to anagram do nazwiska Fitzgerald. Nie znajdziesz tego w grze, jest to wskazówka, którą podał nam Kane po wyjściu gry. Także w tej Anglii Jeremy, czyli teraz już Fritz, cóż, zamieszkał, ustatkował się, założył rodzinę, opcjonalnie adoptował dziecko, ponieważ nie wiemy nic o jego żonie, możliwe, że ją stracił, możliwe, że nigdy jej nie miał, ale miał córkę. Jego córka nazywała się Bonnie. Jak sam powiedział, nazwał ją tak, bo chciał pokochać to imię raz jeszcze. No cóż, miał z tym imieniem sporą traumę. Następnie chronologicznie mamy historię o strachach Fritza. Tak, Fritz bał się przeraźliwie to animatroników. Koło roku przed wyjściem gry stworzył tak zwane strachy na wróble. Bazował tutaj na mitach i legendach o tym, że gdy stworzysz takiego stracha, w nocy, kiedy śpisz, pomoże ci on pozbyć się twojego strachu. Więc jeśli boisz się spadać, stworzysz trampolinę. Jeśli boisz się to animatroników, to cóż. Fritz stworzył 6 strachów na wróble. 5 z nich to animatroniki Pop Go'sa, jednak z początku wyglądało oczywiście inaczej, nie były przyjaznymi animatronikami do pizzerii, ale właśnie takimi strachami na wróble. Ostatnim był Strings. I cóż, on wyjątkowo poradził sobie z koszmarem, którego miał się pozbyć. Zniszczył marionetkę. Wiemy o tym z Pop Go's Arcade.
Żaden inny strach na wróble nie był w stanie pokonać Toyów, w końcu były to tylko ogrodowe zwierzęta. Z jednej strony wszystko co Fritz zrobił było zaplanowane, każdy animatronik z Popgoesa był przeciwnikiem dla Toya. Jednak jak sam twórca powiedział, gdy Strings wykonał swoje zadanie, on był spokojny i bardziej pewny siebie stworzył pozostałe animatroniki łagodniejsze, bo już myślał wtedy o pizzerii dla dzieci. Ale jednak, Strings jest lalkarzem, kontroluje sznurki, kontroluje marionetkę, dlatego był dobrym przeciwnikiem. Popgoes jest łasicą. Łasice są drapieżnikami, które zabijają króliki. Stone, jak już to zostało powiedziane, miał mieć ostry dziób, zęby, pazury, żeby zniszczyć balony BB. Ogólnie nie ma szans, żeby się tego dowiedzieć z gry, chyba że ktoś musiałby bardzo nieźle zgadnąć. Ten projekt Stone'a jako właśnie stracha na wróble pojawia się w koncept artach Popgoes 2, które Kane już nam wyjaśnił. Bez Popgoesa 2 nie byliśmy w stanie wyjaśnić, jak Stone miałby sobie z tym poradzić. Borsuk. Cóż, ciężko mi stwierdzić, jak Borsuk miałby pozbyć się Lisa, ale warte jest tutaj uwagi to, że Blake zajmuje się elektroniką. Ta postać ma osobowość nerda komputerowego, w pizzerii naprawia sprzęt, tak więc miałby sens, żeby taki mechanik miał pozbyć się Mangle, która to jest bądź co bądź rozwalonym na części robotem, wystarczy rozkręcić czy coś. Pasowałoby to. Ciężko mi jednak powiedzieć, jak dwie wiewiórki miałyby sobie poradzić z kurczakiem i niedźwiedziem. Może ma to związek z gitarami albo coś, nie wiem. Bądź co bądź, zrobił ich zbyt łagodnie, nie stworzył prawdziwych strachów na strachy, dlatego nie pomogłem. Był już w połowie drogi do stworzenia pizzerii. Niedługo potem miała miejsce aukcja, na której kupił części Springtrapa. W pewnym momencie dotarł do tego, że w Springtrapie znajduje się ciało jego brata. Nie wiem, czy dowiedział się o tym wcześniej, czy nie, ale podczas jednego phone calla wspomniał, że wynalazł Wizardware po to, żeby przeszukać kryminalne bazy danych w poszukiwaniu informacji o pewnym DNA. Więc zgaduję, że zbadał Springtrapa i doszukiwał się tego, czy nie jest to jego brat. Okazało się, że tak. Fritz chciał pochować go jakoś godnie, ale jak się okazało, do czasu gry nie udało mu się do tego zabrać i wszystko wciąż znajduje się u niego na strychu. Tymczasem stworzył także Simona. Simon został stworzony na bazie jego brata, purpurowego, który też miał na imię Simon. Jednak nie jest to ta sama postać. Simon jest sztuczną inteligencją, robotem, który imituje brata Fritza, ale jednak nie jest tą samą postacią. Dlaczego? Cóż, to jest rzecz, której nie można rozwiązać w Popgoesie 1. Ending gry i parę innych rzeczy to coś, co można rozwiązać jedynie przy pomocy Popgoesa 2. Zdaje mi się, że starczy powiedzieć sam opis. Popgoes 2 polega na tym, że Simon zabiera Stringsa, nie niszczy go pod koniec, tylko zabiera go do domu Fritza. I w tym domu Simon chce dowiedzieć się więcej o sobie samym. Simon chce się dowiedzieć, kim był ten prawdziwy Simon, prawdziwy człowiek, żeby, być bardziej jak on. Tak przynajmniej rozumiem. Simon, którego stworzył Fritz, był przybity do ściany. Fritz bał się go. W pewnym momencie miał też miejsce wypadek. Jako że wciąż Fritz bał się Toybaniego, przeraził go fakt, że założył maskę tego animatronika na twarzy swojej córki. Nie widział swojej córki, widział tylko animatronika, który go ugryzł i w wyniku traumy półrazowej zabił swoją córkę. Pociekał na 6 kawałków. Zdarzyło się to mniej więcej kilka dni przed Popgoesem. Na pewno zanim zaczął nagrywać phone calla, ponieważ w żadnym z phone calli nie sugeruje ani trochę, że jego córka nie żyje. Sugeruje właśnie, że żyje, sugeruje, że podczas tworzenia phone calli jeszcze żyła. Później chciał ją uratować. No i Simon zaoferował mu swoją pomoc. Powiedział, że uratuje jego córkę, jeśli otrzyma dostęp do Wizardware. I cóż, zaczął to robić. Podczas gdy na naszej nocnej zmianie Fritz siedzi w swoim biurze, to jednak Simon rządzi w lokacji. Włącza drukarki, każe Popgoesowi zbierać części i próbuje nas nastraszyć, żeby mówić do nas, kiedy zaczniemy panikować poprzez dead screeny, poprzez znajdowanie się na kamerach itd. Potrzebuje naszej pomocy, która pozwala mu uratować i uwolnić Bonnie, a także uwolnić samego siebie. Do czego jednak potrzebuje zabić Fritza. Co robi z pomocą Black Rabbita, White Rabbita.
Czy pod koniec niszczy Stringsa? Nie. Jak już mówiłem, w pewien sposób przyjaźni się ze Stringsem. Strings bądź co bądź uratował go. Zabiera go do domu Fryca. Potrzebuje wciąż jego pomocy. Więc ogólnie omówiłem chronologicznie co i jak. Zostaje też Gemstone, Gravestone, Luxy. Mniej więcej to. Jeśli chodzi o Gemstone'a, to teaser, na którym pojawił się Gemstone, nazywa się Transparentność. W trailerze pojawia się też Transparentność. Przynajmniej hasło, które sugeruje transparentność. No i co najlepsze, Fryc w dwóch nawet phone-callach mówi, że lokacja jest bardzo transparentna. W sensie nic się nie ukryje, sama prawda. No i ogólnie, gdy to zostało odkryte, to twórca gry potwierdził, że Gemstone jest jakby rzeczą, którą sobie wymyślił Strings. Strings, słysząc o tym transparentnym, o tej prawdzie i widząc halucynację Stone'a, który cały czas kłamie, wyobraził sobie Gemstone'a, czyli tego transparentnego, tego, który mówi prawdę. Jest to halucynacja, jest to coś, co sobie wymyślił właśnie Strings. Gemstone nie istnieje, ani Fryc, ani Simon nie wiedzą nic o Gemstone'ie. Nigdy wcześniej go nie widzieli. Jeśli chodzi o Gravestone'a, jeśli chodzi o Luxy, to cóż, na tą chwilę ciężko mi naprawdę stwierdzić, czym one są, ale nie wiem, czy będę próbował się tego doszukiwać. Ogólnie to jest ostatni odcinek z teorii PopGhosta, ponieważ to nie jest teoria. Praktycznie 100% z tego, co powiedziałem, zostało już potwierdzone, bo 90%. I jak na mnie nie ma sensu robić teorii, bo wszystko i tak zostanie potwierdzone. Więc cóż, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!